Przez całe życie musiałem się wspinać i nawet teraz, słuchajcie, idę pod górę. Mój przyjaciel Paweł Gardasiewicz w takich momentach mówi do mnie: Mateusz, hej, nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt. I powiem wam, że dociera do mnie to zdanie, wręcz mogę powiedzieć, że bardzo głęboko, aż tak, że stało się moim ulubionym zdaniem, takim motto życiowym. I podczas dzisiejszego power walka, naszego spaceru, spróbuję rozłożyć to zdanie na czynniki pierwsze, po to, żeby wytłumaczyć wam siłę, jaka w nim drzemie. Zapraszam was serdecznie o poranku. Mamy dzisiaj piątek. Ja jestem w szwajcarskim Laks. Jeszcze korzystam tutaj z przerwy zimowo-feryjnej, jeżeli można tak to ująć. Ale każdy dzień, mam nadzieję, że podobnie jak wy, zaczynam od zdrowego spaceru, takiego krótkiego, 15-20 minutowego na dobry początek dnia, żeby troszeczkę się poruszać, być aktywnym o poranku, nabrać do płuc trochę świeżego powietrza i pójść po zdrowie. Nie samemu, ale w dobrym towarzystwie, waszym towarzystwie. Więc zapraszam na nasz power walk. Moi drodzy, zacznijmy może od tego określenia nie narzekaj. To jest pierwsza część tego zdania, którego jeszcze raz powtórzę. Nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt. Nie narzekaj. No tak, no. Prawda jest taka, że idąc na łatwiznę, albo mając takie, a nie inne podejście do życia, mógłbym być cały czas malkontentem. Narzekać, krytykować każdą sytuację, zwalać winę na innych, albo na sytuacje, nad którymi nie mam kontroli. Mógłbym powiedzieć wam tak. No kurczę. Urodziłem się w czasach, kiedy w sklepach reglamentowano cukier, niezdrowy, by the way, i mięso. Paliwo było na kartki, paliwo do samochodów. Pamiętam, jak mój tata nie mógł jeździć sobie po całej Polsce swoim Fiatem 125P. W szkole zamiast angielskiego, najbardziej popularnego języka na świecie, uczyliśmy się rosyjskiego. No dzisiaj, sorry, ale nie dosyć, że nie chcę, to jeszcze do czego w ogóle nigdy bym go nie użył i wykorzystał. Angielski, no dukam jakoś, staram się, próbuję, ale jakbym już od małego uczył się angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, ale bym miał start. No ale takie były czasy. Nadal narzekam. Co jeszcze? Kiedy już się wkręciłem w ten sport, nie miałem na kim się wzorować. Nie miałem mistrzów i medalistów olimpijskich w żeglarstwie przede mną. Nie miałem mistrzów świata w olimpijskich klasach. A przecież byłoby mi tak łatwiej, gdybym w swoim klubie czy w kadrze miał fantastycznych zawodników, których mógłbym podpatrywać i naśladować i podpytywać o różne niuanse tak mi potrzebne, jakim bym miał dużo łatwiejszy start. A tak to miałem cały czas pod górkę, cały czas musiałem śledzić innych za granicą i dowiadywać się i próbować i samemu na własnej skórze doświadczać, co działa, co nie działa. No strasznie miałem wtedy pod górkę. I tak dalej, i tak dalej. No powiem wam, że nawet teraz nie mam łatwo. Jakbym tak popatrzył 10 lat wstecz, 5 lat wstecz, obecnie, kurde, no też cały czas pod górkę. Ale czy ja
narzekam? Czy ja sobie przypominam kiedykolwiek siebie narzekającego? No nie. Na końcu Wam wytłumaczę dlaczego. Ok? Dobra. Wróćmy do tego magicznego zdania. Mateusz, nie narzekaj, że masz pod górę, skoro idziemy na szczyt. Faktycznie, idąc pod górę, nie jest łatwo. Ale według mojego mindsetu, czyli mojego sposobu myślenia, słowo pod górę nie oznacza, że jest ciężko. Jest ambitnie. I to jest mała, subtelna, ale olbrzymia różnica w podejściu do działania, do życia, niezależnie czy mówimy o życiu prywatnym, czy zawodowym. Ja w moim przypadku myślę, że przede wszystkim zawodowym. Ale przecież te światy się przenikają. I od samego początku byłem nastawiony na takie ambitne cele. Na takie cele, które mnie gdzieś zaprowadzą. Bardzo istotne jest, żeby cele, które sobie stawiamy w życiu, były tak przemyślane, i to uważam, że to Wam teraz powiem, z mojego doświadczenia, żeby mierzyć siły na zamiary. Ambitne cele to takie, gdzie poprzeczka zawieszona jest wysoko, natomiast jest tak wysoko, że wiedząc, że za tydzień, za miesiąc, za rok czy 5 lat przygotowań, starań i naszej pracy jesteśmy w stanie tam dosięgnąć, tą poprzeczkę przeskoczyć. Niesłychanie ważne jest wierzyć w to, że możemy osiągnąć nasz cel. To także wpływa bardzo na motywację każdej z nas, wszystkich nas. Ja to wyjaśniałem na jednym z naszych powerwalków, kiedy mówiłem Wam o wzorze na motywację, który wypracowaliśmy wspólnie z psychologiem sportu Mateuszem Brelą. I w tym wzorze na motywację, oprócz atrakcyjności tego, czym się zajmujemy, zasobów, którymi dysponujemy, wcześniejszych niepowodzeń, które w większości przypadków przy odpowiednim nastawieniu nas wzmacniają, to jeszcze posiada bardzo ważny element w postaci prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwa czego? Osiągnięcia przez nas celu. I właśnie to prawdopodobieństwo, że dosięgniemy tej poprzeczki wysoko postawionej, jest niesłychanie istotne. Więc trzeba to robić z głową, wyznaczać te ambitne cele, bo kiedy idziemy pod górę i jest ciężko, to ta motywacja wsparta oczywiście systematyczną pracą i pewnym takim, wiecie, mocnym, dobrym z głową podejściem jest w stanie nas zaprowadzić bardzo wysoko. I to jest ten środkowa część tego wyjątkowego zdania, które jeszcze raz przypomnę. Mateusz, nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt. No i teraz przejdźmy do tej ostatniej części tego zdania, czyli samego szczytu. Dla mnie jest to cel, jaki przed sobą stawiam. I to nie od razu musi być medal Igrzysk Olimpijskich czy medal Mistrzostw Świata. To są bardzo często, moi drodzy, małe cele, które składają się często później w sumie na coś dużego. Ale takich celów, które mam przed sobą, ja sobie rozpisuję je w 3 obszarach. Życia prywatnego, życia zawodowego i sportowego. Przecież nadal jestem sportowcem, żeglarzem, ścigam się w regatach. Nawet już za tydzień będę po drugiej stronie oceanów
pływał z Bruno Pradą, przygotowując się do 98. edycji legendarnych regat Bacardi Cup. No i te cele to są właśnie te szczyty. Jeżeli wejdę na nie, to tam pojawia się radość. U mnie wtedy właśnie pojawia się radość. Radość i satysfakcja. Nawet nie tylko z wyniku, ale przede wszystkim z tej pracy i doświadczenia, które zdobyłem. Bo prawda jest taka, że ta praca, to ćwiczenie, kombinowania, przygotowania, to nas rozwija. I chyba nawet bardziej cieszę się zawsze z doświadczenia, które zbieram po drodze, niż samego osiągnięcia celu. Tego szczytu. Nawet jeżeli on nie jest tak wysoki jak ta góra, która przede mną w alpejskich szwajcarskich Alpach, w szwajcarskich Alpach tutaj jest. Widzę, że już podświetlili tam tą rotundę na szczycie. A w Szwajcarii już robi się jasno. Nie wiem jak u Was w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam jedną z naszych patronek, Joannę, która w górach w Colorado spaceruje razem z nami, trochę o innej porze dnia, ale jest. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, i patronów, i powerwalkerów, powerwalkerki. Moi drodzy, spróbuję to teraz wszystko jakoś podsumować, ok? Co powiedziałem. Mam taką myśl, że idąc przez życie ambitnie, możemy doświadczyć radości i satysfakcji. Ja to widzę, ja to czuję i ja się pod tym podpisuję. Ciekaw jestem, kto z Was też tak myśli i ma podobne obserwacje. Wiem, że momentami jest ciężko, wiem, że jest ambitnie, wiem, że jest pod górkę, ale ta praca, którą wykonuję, nigdy bym tego nie zamienił na nic innego. Jeżeli jechałbym na neutralu po autostradzie, to myślę, że nie czułbym, że żyję, to po pierwsze, a po drugie, chyba bym nie osiągnął takiej radości i satysfakcji. A co najważniejsze, nawet będąc w swoim wieku, w tym roku skończę 50 lat, oj Boże, nie wierzę w to. Ja się czuję na 36, 37. Może dlatego, że dbam o zdrowie, codziennie chodzę na powerwalki. Dużo czasu spędzam na świeżym powietrzu, w fajnym towarzystwie. Zdrowo się odżywiam, dbam o sen. Co tam jeszcze? To wszystko, patrzcie, jak to niesamowicie wpływa, nie wspominając już o moim mindsetie, który właśnie nastawiony jest na ambitne, ale fajne cele. I teraz mając tą radość i satysfakcję z wejścia już na ten szczyt, tak jak mówię, nie musi to być od razu Mount Everest, mogą być to mniejsze szczyty. Tam, moi drodzy, uwierzcie mi, zresztą to nie tylko ja tak powiedziałem, tak powiedziało też wiele innych osób, że na szczycie, kiedy tam wejdziemy, panuje cisza. To jest niesłychanie przyjemne uczucie, to jest niesłychanie przyjemny stan, którego polecam doświadczyć. Na szczycie widać też dużo więcej. Widać dużo dalej, po horyzont. A co tam widzimy? Widzimy dwie drogi. Pierwsza jest taka, że możemy teraz mieć już z górki, schodzić w dół. Łatwo, lekko, miło, przyjemnie, bez większego wysiłku. Tak, wielu osobom
się to udało. Może Wam również. Kiedy osiągnęliście sukces, chociażby w pracy, w biznesie, to później już jest łatwo. Nie trzeba tak harować, nie trzeba się starać, walczyć. O, każdą złotówkę można zainwestować, można mieć więcej wolnego czasu i super, oczywiście. I to jest jedna droga. A druga droga jest taka, żeby będąc już na tym szczycie chwilę odpocząć, zejść tam trochę z górki, żeby pocieszyć się tym, celebrować ten sukces, nazwijmy to mały sukces, ale pójść dalej. Gdzie? Na kolejny szczyt. Znów pod górkę. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, uczuciu radości, satysfakcji, to jest coś fantastycznego. I ja bym chciał tak zawsze, tak w kółko. No może nie w kółko, ale w pewnym sensie w kółko, jeżeli po szczytach można przejść dookoła Ziemi nie raz, a wiele razy. I co najciekawsze jest to, że nie zawsze największą radość dają te największe szczyty. Wszedłem na olimpijski Olimp i było tam cudownie. Ale powiem Wam, że inne szczyty, także i zawodowe, i prywatne, były równie, jak nawet nie bardziej przyjemne. I właśnie takich doświadczeń w myśl zdania nie narzekaj, kiedy jest pod górę, kiedy idziesz na szczyt, Wam życzę. Chciałem się z Wami tym podzielić. Mam nadzieję, że przynajmniej części z Was się to przyda w przyszłości. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za wspólny spacer. Bardzo miło chodzić, dla mnie to po śniegu. I znów idę pod górę. W takim towarzystwie. Życzę Wam cudownego piątku. Zapraszam Was na takie spacery codziennie. Chodzimy na power walki już od ponad roku. Jutrzejszy power walk będzie bardzo pozytywny, ciekawy, interesujący, bo na spacer dołączy do nas Natalia Partyka, 6-krotna złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich, 7-krotna uczestniczka Igrzysk Paraolimpijskich. Co ciekawe, także uczestniczka, zawodniczka Igrzysk Olimpijskich. Ale dziewczyna. Miałem okazję z nią rozmawiać podczas Power Talk w hotelu Sheraton w Sea Soul Spa i powiem Wam, no naprawdę super dziewczyna. Więc zapraszam Was na jutrzejszy Power Walk. W niedzielę znów ja poprowadzę tutaj z Laks szwajcarskiego. Tutaj myślę, że też będzie miłe zakończenie tego mojego pobytu. Zapraszam Was serdecznie. A tymczasem życzę miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.